Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dnia kolejnego, kolejny dzień przygody jest dzisiaj. Dokąd się wybieramy? Wybieramy się dzisiaj do świątyni Pura Tirtha, dokonać rytuału oczyszczenia, o którym mówiłem już tutaj wczoraj, a później wybieramy się do około 3 kolejnych miejsc, łącznie z odwiedzeniem dzisiaj czarownika. Zapraszam serdecznie na odcinek i życzę miłego oglądania. Jak widzicie, padało, skuter został trochę zlany, jest mokry, ale ja to naprawię. Wytrę ręką i będzie dobrze. Poza tym, jak siądę spodenkami, to też spodenki swoje zrobią, swoje wchłoną, wezmą wodę. Dobra, jakiś włos mi do paszczy wszedł. Kochanie, skuter gotowy, jedziemy. Dojechaliśmy, faktycznie było bardzo blisko. Pura Tirtha Empul. Pura Tirtha ogólnie to znaczy święte źródło. A historia jest taka, że kiedyś jakiś tam ziomek zrobił dziurę w ziemi. Jakiś jeden z ich tych mniejszych tutaj bogów. Wybiła tutaj woda i jakiś gościu, który prowadził gdzieś wojenkę, niby tą wodą ożywił sobie swoich żołnierzy. I tak to już później poszło i wybudowali tutaj wtedy tą świątynię. To idziemy, tam trzeba zakupić bilety i trzeba przyodziać takie tradycyjne te sarongi, żeby móc się tam wykąpać. To lecimy. Ogólnie niby weszliśmy jakimś bocznym wejściem, jakiś ziomek nas pyta, a macie bilety? A mówimy, a nie mamy, chcieliśmy właśnie zakupić. No i pokierował nas i bilety kosztują 50 000 na osobę. Tak, mamy bilety, to włazimy. Jeszcze tylko nam trzeba tego saronga wziąć i wtedy jesteśmy w komplecie. O, i teraz można, bo wyszliśmy tamtędy, a teraz możemy wejść właśnie tędy. Good morning again. Thank you. Welcome. Elegancko. Zobaczcie, jest i miejscówka, gdzie wypożycza się właśnie sarongi. I tu jest jeszcze co napisane, to jest ważne, żeby nie moczyć tego sarongu. Są specjalne niby sarongi do właśnie tej całej procedury moczenia się tam, nie? Do oczyszczania. Tak to się zawiązuje, pan tu ładnie zaplącze. Jesteśmy u samego początku wejścia do tej świątyni i niby to się dzieli na 3 różne strefy. To wchodzimy, pójdziemy sobie tamtędy, tam jest wejście, a tutaj po mojej prawej ziomeczki już sobie jedzą śniadanie, palą fajeczkę, widziałem jakieś ciastka są i kawa, także pełen relaksik mają. Aha, czyli nie tędy, czyli tędy chyba, czy nie? Tamtędy. Tamtędy. Tak. Wszędzie pozakleszczane. To tam jest wejście, na to wygląda. A ci tutaj też już się modlą. A faktycznie tu nie ma żadnych czerwonych kolorów, nie ma zakazów. To tutaj można wejść. No wygląda, że ta czyściutka jest woda. Ogólnie tych spryskiwaczy takich jest tutaj około 30. Będzie tu ślisko? A jest ślisko. No i co trzeba zrobić ogólnie? Trzeba kupić jakiś taki offering, to się nazywa, czy jakiś taki datek, ofiarę bardziej. Trzeba ją złożyć i wtedy można iść się tutaj obmyć. Rozmawialiśmy sobie tutaj z ziomeczkiem, który wytłumaczył, że najlepiej jest mieć przewodnika, który przeprowadzi nas przez ten cały rytuał i oczywiście cełaska, ale ta cełaska też jest jak w Polsce, księża mówią, a dają 150 000 na osobę, czasami więcej. No to nie jest tak naprawdę cełaska, nie? I teraz tak, chodzi o to, żeby wypożyczyć sobie, raczej wziąć sobie takiego tutaj saronga, którego można zmoczyć, bo ten, który mamy na sobie, należy trzymać go suchego. No to dobra, to 2 prosimy, panie Władku. A i tu w środku są takie przebieralnie, gdzie należy przyodziać ten szlafrok. To idziemy. Ok, to nasz przewodnik tutaj wytłumaczył wszystko o tych ofertach i pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba podejść tam do tego miejsca i trzeba tutaj się pomodlić. A modlić się możemy do swojego Boga nieznacznie od tego, w co tam wierzymy. Nie musi być do ich.
I teraz tak, siadamy sobie tak, żeby było nam wygodnie, zamykamy oczy i trzymamy to właśnie prawą ręką do góry i lewą ręką na dół. Prawa ręka symbolizuje pozytywną energię, a lewa negatywną, także prawa na górze. I w tym miejscu możemy prosić tego ichniejszego Boga, Indrę, który właśnie zrobił to źródełko. Możemy prosić go o wszystko, o życzenia to są dla wszystkich, ale jeżeli już idziemy do środka się tam obmyć, to możemy prosić o to tylko życzenie takie własne dla siebie, żeby mieć, nie? I co jest ważne, to jest ważne to, żeby za każdym razem mówić słowo tam dziękuję i tak dalej, a z tego miejsca jak ruszamy chodzi głównie o to, żeby prosić o pozwolenie wejścia tam do środka, tak jak pytamy się, czy możemy do kogoś wejść, czy możemy przyjechać i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o tylko pozwolenie, żeby tam wejść do środka, żeby dokonać tego właśnie rytuału. To idziemy. Pozwolenie udzielone, to idziemy dalej, ale muszę przyznać, naprawdę fajnie tą sukienkę zawiązałaś. Dziękuję. A proszę. To wchodzimy jeszcze raz tutaj, tym razem już z przewodnikiem, który wie, co się robi. Trzeba zostawić sandały i torbę w tym oto miejscu. No to teraz też muszę to wytłumaczyć. Ogólnie jest tutaj 13 fontan. Pierwszej nie używamy, bo jest używana do innego rytuału. Używamy od 2 do 10 i później 13. Czyli 11, 12 nie używamy, bo są używane tylko w rytuale tam dla zmarłych, nie? I teraz na czym to polega? Na tym to polega, że podchodzimy do takiej jednej tutaj sobie fontanny i pierwsze co musimy zrobić to jest pomodlić się, później wyrazić życzenie. I teraz życzenia czego dotyczą? Od 2 do 10 życzenia dotyczą tak ciała fizycznego, jak się czuje, a numer 13 dotyczy tego, żeby oczyścić nasze złe sny, nasz charakter i tak dalej, nie? Także pierwsze co robimy to jest jeszcze raz modlimy się, składamy życzenie, później bierzemy tą wodę, możemy ją sobie tylko tak wypłukać w środku ust 3 razy, później płuczemy twarz 3 razy i później płuczemy raz głowę i dziękujemy. I tak po kolei. No Natalia już tutaj się obczyszcza. To jeszcze takie szybkie wytłumaczenie. Te dwie tutaj fontanny, one są do oczyszczenia karmy i ostatni, trzeci basen jest tylko ta jedna do użycia, bo znowu te inne są do użycia w innych rytuałach, ale w tym jednym inaczej tą twarz się obmywa. Tutaj twarz się obmywa od dołu do góry. W poprzednich fontannach od góry do dołu, a tu od dołu do góry, żeby tą pozytywną energię uzyskać. I ta fontanna to jest takie życzenie już ostatnie, można powiedzieć, które będzie miało wpływ tam na wasze życie, nie? Ogólnie fajne przeżycie, taki trochę aquapark można z tego powiedzieć i w tym trzecim tutaj są jeszcze ryby pływają, ale one spierniczają jak wchodzimy do wody, nie? Naprawdę dobrze trafiliśmy, bo dużo ludzi już tutaj się zbiera, już się robią tłumy, także naprawdę o dobrej godzinie przyszliśmy. Ziomeczki, słuchajcie, spotkaliśmy tutaj 3 nasze rodaczki w zielonych szlafrokach, które również szły odbywać rytuał oczyszczenia. Wytłumaczyliśmy im, bo nie miały przewodnika, do których fontan się nie wchodzi. Zrobiliśmy sobie wspólnie foteczkę i życzymy wszystkiego dobrego w podróży po Indonezji. A my lecimy dalej, zbieramy się, oddajemy nasze tutaj te już suche szlafroki i wracamy na chwilę do hotelu. Musimy zjeść śniadanie, ale tu idzie więcej ludzi. I po śniadaniu wybieramy się w trasę. Odwiedzimy 2 miejscówki, a później wizyta u czarownika. Wróciliśmy do hotelu na śniadanie. Owoce już zjedliśmy, zanim to przyszło. I teraz zabieramy się szybko za to, bo trzeba lecieć w trasę, trzeba działać. To lecimy dalej, kochani. Następnym miejscem, które odwiedzimy już za chwilę, będzie Las Małp. A podobno mają ich tam ponad 1200. Czajcie to? 1200 małp. Planeta małp, dosłownie. Trochę korek się zrobił, ale to też trzeba jakoś objeżdżać. No jazda tam z przodu. Co to się dzieje? Dotarliśmy, zostawiamy skuter na parkingu i idziemy do Lasu Małp. Ziomek jest uzbrojony w proce, jakby jakaś małpa chciała zapierdzielić komuś kask, to od razu w nie strzela. Nie ma, zlituj się. Tak wygląda wejście do parku Małp. Idziemy po bilety. Faktycznie, tak jak pisali, nie ma długich kolejek.
To idziemy. Patrzcie, małpy na luziku sobie tutaj chodzą. Ciekawe, czy coś zapierdzieli zaraz. Czy coś ukradnie. A, tak przyszła się pochillować ogólnie, coś zjeść. Zobaczcie, pani tu siedzi i ta jest ciekawa, co tu się dzieje na tablecie. Umiesz obsługiwać tableta? Proszę ja ciebie. Cena biletu to jest 80 000 rupii na osobę. Pierwsze zgromadzenia małp już się tutaj pojawiają. Cała rodzina tutaj zajęci są trochę robotą. No. Przemieszczają się. Spoko, nie przeszkadzam wam tutaj. A ten jest jaki duży, taki sporawy. Dokąd pan się wybiera, że tak zapytam? Pan od tyłu będzie może gdzieś tu. Nie? A ty co tu robisz? Krzaczka sobie opracowujesz? To można jeść? Bo ty w temacie jedzenia w lesie wiesz więcej niż ja, nie? Także wiesz, możesz zawsze czegoś nauczyć, co tu można jeść, a czego nie można. A co to jest w ogóle? To jest jakiś co to jest? Jakieś jabłuszko masz, nie? Weźmie kamerę. Nie, nie bierz mi kamery. Poza tym jestem troszkę szybszy niż ty, wiesz? No spadło ci. No weź to, tu masz. Wszędzie też tereny patrolują tacy właśnie oto panowie, strażnicy Teksasu tutaj lokalni. Takie słynne nic nie widziałem, nic nie słyszałem i nic nie mówię. Znowu jakieś tunele ciemne, kochanie. No dobra, niech i tak będzie takie wejście do tunelu. To się żegnamy. Dzień dobry. I teraz tu muzyczka powinna grać z Mission Impossible. Tyn, 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 ty, 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 ty. Dobry jesteś, naprawdę. Zresztą co to dla małpy jest, nie? Przepraszam, a czy pan tutaj też remonty robi? Pani, bo to pani. Czy pani remonty robi tak jak ten pan tam? Przycina coś z flexem? Co, nie chcesz gadać? W tą stronę się odwracasz? Szkoda. To chodźmy tędy, nie? Tak, no tam mają całe takie zgromadzenie. O, na lianach nawet się bujają. Kochani, ale tu są olbrzymie drzewa. Jest raj dla małp. W każdym kierunku mogą sobie tutaj hasać, pląsać. O, mowa o małpach. Właśnie mówiłem przed chwilą o tym, że możecie sobie tutaj tak hasać po lewej, po prawej, gdzie chcecie. Te duże drzewa są najfajniejsze tak ogólnie, nie? Jak się tu mieszka? Zobaczcie, ogólnie mają całą niby populację policzoną, tak jak mówiłem, 1260, ale podejrzewam, że to nie jest aż takie dokładne i tu macie pokazane różne wieki małp, na przykład 0,4 miesiące, 4 lata albo 6 lat, jak wyglądają, jakie one mniej więcej duże są, nie? A w sumie tak przechodząc, widzi się cały przekrój tego. Patrzcie, no to drzewo jest ogromne. Zajebiście duże. Co tak sprawdzasz tam? Trzeba się myć. Trzeba się kąpać i trzeba szampony stosować. A nie tak się przeglądać co chwilę, sprawdzać, czy to pcheł nie ma i tak dalej, nie? Jakie fajne schody znaleźliśmy. Wiodą w dół i tam parę małp już na nas czeka, oczekuje naszego przybycia. Tutaj są ziomeczki. Też się tak przeglądają. A tam więcej w krzakach jest. Tam na górze nawet są. Przepraszam. Halo, jak pan ma na imię? Nie powiesz? Dzień dobry. Ale ładna. Please open your bag now. Patrzcie, jak grzebie panu w plecaku. A głowę odwraca, to nie ja, to nie ja. I co tam masz? Co tam znalazłaś? Nic ciekawego? Ale ta to tutaj do zdjęć. Fajna małpa. Tutaj można powiedzieć, mają swoje biuro, bo jest tutaj ich bardzo dużo.
Przepraszam, do której jest czynne te biuro? Do 16 czy do 17 robicie? Ale przejęły tą świątynię, bo ta świątynia jest tylko tutaj używana do modlenia się. Także nie wolno tu wchodzić. No ale pracownicy są. Tam jaka akcja się dzieje. No. Chłopaki. Co tam się dzieje? Spokój tam ma być. No. Bo ja tam pójdę do was. A tu akcja jest. Czyściciel wszedł i panika się dzieje. Boją się pana w zielonym. Pan przyszedł tutaj pozamiatać. Ziomuś, przepraszam, pytania mam tutaj. Czy boicie się ziomka w zielonym? Chyba tak, bo siedzą tak cicho i patrzą na niego, co on robi. Zróbcie jakieś zamieszanie. Dywersja, chłopaki. Ale jaja, patrzcie, ile nietoperzy wisi na górze, cała chmara. Wstawać i latać mi tu. Fajne, naprawdę powiem wam, że miejscówka, ten Las Małp, to jest fajne miejsce, bo one tutaj mają sporo przestrzeni, dużo tych wszędzie krzaków, drzew, wszystkiego do skakania i naprawdę ci pracownicy dbają o nie, bo są miejsca takie, gdzie są te małpy właśnie karmione i one dostają jedzonko o wyznaczonych godzinach, tylko jest napisane, żeby nie brać tego jedzenia z tych miejsc wyznaczonych do karmienia, nie? No bo tak nie potrzebują chodzić do ludzi, nie potrzebujecie chodzić do ludzi, nie? Jeżeli chodzi o jedzenie, tylko sobie bierzecie z bufetu, jak to zazwyczaj jest i tyle, nie? Fajnie, naprawdę super, dzięki. Widzieliście kiedyś coś takiego? Małpa, która sama z ludźmi sobie robi selfie. No jest tu taka niby. Dobre, nie? A i tak to wygląda właśnie w taki sposób oto. Małpa niby sięga koło telefonu po jedzenie i wyglądała, jakby telefon trzymała. I to wygląda wtedy jak takie selfie. Zobaczcie sobie. Tu to jakaś gruba akcja się wydarzyła. Szarpią kobietę tutaj za sukienkę. I gdzie wchodzisz? Nie ma gryzienia. Wieszają się po plecakach ile mogą. Patrzcie, jak daje radę tutaj ziomek. Jak włazi. Jeszcze do góry kawałek. Pięknie. A czemu gryziesz tutaj panu plecak? A to zapasy trwają w najlepsze. Która wygrywa? Ta większa jest silniejsza, widać od razu. Przekłada tam tą mniejszą jak chce. A mały robi sobie tutaj lunch. Pora lunchu. Trzeba zjeść, no nie? O, i to właśnie jest jedno z takich miejsc, o których mówiłem, że małpy mają karmienie, przychodzą sobie tutaj i zajadają. Taka kuchnia, można powiedzieć, widok macie od kuchni. Kto odkręcił wodę? Trzeba zakręcić. No, nie marnujcie wody. Jak coś, to odkręcaj z powrotem. A co ty tu sobie tak gryziesz ciekawego, kolego? Dobre? Cześć. A co ty tu robisz? Jak się bawią? Zapasy w wodzie przeprowadzają. A lubią sobie popływać, się ochłodzić. Nie? Fajna zabawa. Taki aquapark tu mają. Nurkować też chyba potrafią. No do wody, panowie. Nie? Do wody. Raz. No skocz do wody. Na potrzeby filmu. Nie, napić się. Jak to w samych swoich gorąco takie napić się chciałem. No złaś? Tamte to są giganty. Od razu do wody nie pierdzielą się.
Tutaj też jest ciekawa historia za tym. Na początku myślałem, że to jest więzienie dla najbardziej niegrzecznych, dla najbardziej wojowniczych małp. Ale tu się okazuje, że 3 spośród tych małp są niewidome. Chodzi o to, że straciły wzrok w związku z trucizną węża, bo broniły grupy. I jest jedna, która miała jakiś wypadek i musieli jej amputować tutaj jedną łapę. Także tak to wygląda. To są jacyś przyjaciele, którzy przychodzą odwiedzać całą tą resztę. One tutaj muszą żyć w klatce, no bo są niewidome, nie? To pan hydraulik próbuje coś tu zakręcić, jakiś przeciek mamy. Śrubę jakąś chcesz? Klucz? 13 może trzeba? No, zakręcisz? Czy nie dasz rady? Nie dasz rady zakręcić. Panie, tu trzeba grubszą ekipę wezwać. Jeden hydraulik nie da rady. To zbieramy się do wyjścia, lecimy. Dziękujemy miłemu Państwu za wizytę i do następnego razu, nie? Na razicho. Pozdrów wszystkich, powiedz Polishman Travel. Naprawdę tu się dobrze bawił. Cześć. A no patrzcie, jaki wóz jedzie. Jakiś weselny to był. Nie zdążymy do kolejnego miejsca już, bo za chwilę, za jakieś 45 minut wizyta u czarownika. Także odpalamy motor i jedziemy do Ketuta, czyli lokalnego takiego uzdrawiacza tutaj. No i jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy, jesteśmy u czarownika pod domem. U czarownika, kot na wejściu, czarownika nikt nie tyka. Dokładnie. To co, wchodzimy do środka i szukamy Ketuta. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj u pana w domu, już się spotkaliśmy i mam tam parę pytań do pana i teraz rozwiązuję tą zagadkę, co mu tutaj dałem. I zobaczcie, co ma na rękach. Na rękach ma takie rzeczy, takie węże ma tutaj i jakie ma pierścienie. I to jest właśnie Ketut. Pan ma tutaj taką wielką iguanę, sobie leży na gałęzi i wypoczywa. A my idziemy. Ja mam tam jedną rzecz, którą chcę, żeby pan mi uleczył. Tam z gardłem mam jakieś problemy i się zapytałem, czy da radę coś zrobić, bo taką straszną suchość mam czasem i mniej więcej chciałbym się tego pozbyć, bo no sprawia to dyskomfort taki bardziej, nie? To idziemy, tędy przechadzamy przez podwórko i myślę, że dojdziemy do jakiegoś miejsca tutaj, gdzie to wszystko się odbywa. Tutaj zostawimy buty. Rock you fix it. Yes, where I can leave the bag? Oh, thank you. Oh, mini gold. Oh, wow. Oh, memories. And then here. Aha, to przed wejściem trzeba tutaj stopami na to stanąć i tak na boki. I tak na boki poruszać. I później tutaj. I co, zachodzimy do środka. Ale miejscówka. Nie pytajcie, co oni tutaj będą robić. Mam przyodziewany taki niebieski pas. O, muszę usiąść. Pan poradził, żebym usiadł. Muzyka w tle jest, to będę wyłączał co chwilę. Kochani, zdam wam relację po skończonej sesji, jak to wszystko tutaj wyglądało, jak się czujemy i życzę nam powodzenia. Trzymajcie kciuki za nas i trzymajcie kciuki za naszego tutaj czarownika. Kochani, powiem wam teraz tak na bieżąco, co tam się działo. Słuchajcie, takiego masażu jak tam nie miałem nigdy. To chyba uwolniło wszystkie rzeczy, które były zblokowane w moim ciele. No i słuchajcie, oboje, przyznam się bez bicia, z Natalią trochę żeśmy tak pokrzyczeli z bólu, bo było bardzo, ale to bardzo bolesne. Do tego ten masaż był jakiś taki energetyczny. Nie wiem, jak to powiedzieć w ogóle, ale całe przeżycie, to wszystko z tymi, jeszcze tam jakieś dzwonki były i tak dalej. Ja nie wiem dokładnie, co było, bo były oczy moje zamknięte.
Ale to, co tam się działo, jakieś uderzenia w ogóle gdzieś tam w klatkę piersiową i tak dalej, takie jakby odganianie czegoś, wypędzanie, takie no szaman taki typowy taki mikrofonu szaman to był. I czarownik zrobił robotę. Jak na razie nie czuję, żeby mnie gdzieś tutaj coś bolało, nie czuję, żeby mnie coś bolało tam w nogach i tak dalej. Pozbyło się to tego. Także dziękujemy panu tutaj Ketutowi bardzo. Jeżeli byście chcieli na takie doświadczenie przyjechać, a muszę powiedzieć, no trzeba mieć jaja, żeby tu wejść na te jego masaże, bo oj boli. A Natalia była mega dzielną dziewczyną dzisiaj, także dziękujemy ci, Natalia. Dałaś radę. Ja też. Facet, ale ten ból wytrzymać ciężko. No, także zapraszam tutaj na Bali, zapraszam do Ketuta na, powiedzmy, przeżycia, ciekawe przeżycia, bo to się nie da tak powiedzieć tego na kamerze, to trzeba po prostu przeżyć, bo to było niesamowite. I jeszcze na sam koniec takie coś w kieliszeczku na rozgrzewkę. To też było dosyć takie mocne, to był taki finalny trik chyba czarownika. Musieliśmy zajechać do jakiejś knajpy, coś zjeść, bo mega zgłodnieliśmy i myślimy, że tutaj będzie bardzo dobre miejsce, żeby zjeść sobie jakiś lunch. To sobie tu gdzieś klapniemy, coś zamówimy. No i wjechało nasze pożywienie carbonara dla mnie. Pasta fusilli, dokładnie to chciałem, nie chciałem spaghetti. Frytasy z naszej klasy, tutaj taki klasyk lat 90., gdzie z jakiejś tam budy albo gdzieś na festynie na kartoniku sprzedawali i do tego sałaton. Ziomeczki, z powrotem w hotelu na bazie. To już byłoby dzisiaj na tyle. Więcej nam się nie chce już dzisiaj nic robić. Jesteśmy tak zmęczeni po tych masażach, po tym tutaj czarownikowaniu, bym powiedział. I co? I idziemy położyć się do wanny, zrelaksować. Dzisiejszy dzień już będzie właśnie wyglądał tylko tak relaksująco. Więcej nic, kompletnie nic nie zwiedzamy. Jedyne co to, jak to się mówi, zwiedzamy wnętrza naszych powiek, czyli pójdziemy spać i pójdziemy sobie spać wcześniej, bo jutro też mamy fajny, ciekawy dzień. Jutro jedziemy spotkać się z Tadeuszem i z Kasią, którą poznaliśmy całkiem niedawno na Gili Air i jedziemy zobaczyć sobie do nich do miejscowości. A co? Wszystkiego dobrego, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Ciao!